Cześć! Dzisiaj zamiast kolejnej recenzji mam dla Was pierwszy odcinek cyklicznego, mam nadzieję, programu To było grane, w którym będę opowiadał o grach z zamierzchłych i zapomnianych czasów. Jednakże nie będą to stricte recenzje, których możecie znaleźć na YouTubie sporo. Będą to raczej filmy o historii gier komputerowych, o czasach, w których te gry się pojawiały w kontekście danego tytułu. Będzie to taki swoisty powrót do przeszłości, także dla tych, którzy nie znają tych czasów, uzupełnią sobie wiedzę, dla tych, którzy pamiętają, no mam nadzieję, że będzie to trochę nostalgiczne przeżycie. Także zapraszam na pierwszy odcinek i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zapraszam. Pierwszym tytułem, który chciałbym Wam przedstawić, jest to tytuł, który 90% populacji uważa za gniota. Jest to gra Mad Dog McCree 2 The Lost Gold, wydana na płycie CD. Tytuł dla mnie szalenie istotny i bardzo ważny, ponieważ był on decydującym argumentem o wyższości PC-ta nad Amigą. Jednakże jak do tego doszło, dowiecie się za chwilę. Tymczasem musimy cofnąć się do roku 1986. W tym też roku ma miejsce parę ważnych wydarzeń na świecie, m.in. katastrofa Challengera, w której ginie 7-osobowa załoga. Pojawia się parę filmów, które dziś uchodzą za kultowe, to m.in. Aliens 2, Mucha, Nieśmiertelny. W Polsce zostaje wyświetlony pierwszy Teleekspres. Oprócz niego także pojawia się parę kultowych seriali, takich jak 7 życzeń i Alternatywy 4. W Hanowerze natomiast odbywają się pierwsze targi informatyczne CeBIT. Ale wróćmy do Polski. W tym kraiku, w samym centrum, czyli w Łodzi, ja, czyli Mały Krzyś, dostaję swój pierwszy komputer Commodore C64. Jednakże samym Commodorkiem zajmiemy się kiedy indziej. Teraz przeskoczymy parę lat do przodu, mianowicie do roku 1990, kiedy mój kolega z bloku nabywa swoją pierwszą Amigę 500. Wraz z moim drugim kolegą idziemy zobaczyć to cudo. Oczywiście byliśmy wcześniej świadomi istnienia komputera Amiga za sprawą kultowych już dziś czasopism, czyli Bytek i Top Secret. W tym drugim, za sprawą screenów z gier, mogliśmy podziwiać skok graficzny w stosunku do poczciwego Commodorka. Niemniej w 1990 roku na własne oczy zobaczyłem pierwszą grę na Amigę i był to dość mierny tytuł wtedy, czyli Lost Patrol. Gra, która polegała na przeprowadzeniu grupki żołnierzy amerykańskich przez dżunglę Wietnamu. O ile grę widziałem, nie dane było mi w nią zagrać, gdyż nasz kolega nie dopuścił nas do myszki. Za sprawą tej gry zobaczyłem coś, co przykuło moją uwagę, mianowicie króciutkie digitalizowane filmy pokazujące naszych wojaków maszerujących przez wodę, las czy inne tam jakieś badziewia. O ile byłem już wcześniej świadom digitalizacji komputerowej, która istniała też na C64, między innymi świetne demo Bruce Lee z zapętlonym filmikiem Bruce'a, czy też tam jakiegoś innego pajaca w czarnym dresie, który wykonuje kopniak Chucka Norrisa, ale w Lost Patrol digitalizacja była o wiele lepszej jakości i na tamte czasy wyglądała świetnie, naprawdę się tym jarałem. Kolejne gry na Amigę potwierdzały moją tezę, że Commodorek to kawał złomu. Jednakże nie zrozumcie mnie źle, wtedy dla kilkunastoletniego dzieciaka to właśnie tak wyglądało. Dziś uważam, że C64 to najlepszy komputer, jaki miałem, ale wtedy, gdy moi koledzy zagrywali się w to, ja grałem w to. Amiga dopiero się rozkręcała, niestety samemu nie dane mi było zagrać na własnej Amidze, gdyż wraz z Commodorkiem kupionym parę lat wcześniej moja nauka w szkole szła w las w tempie ekspresowym i rodzice nie chcieli mi finansować kolejnej maszyny do zabijania czasu, więc męczyłem się z tym dziadem przez parę kolejnych lat, zaciskając zęby i zazdroszcząc dobrych gier. W roku 1993 moi rodzice ulegli moim namowom i kupili mi komputer do nauki. Jasne. Matematyki, polskiego, historii i innych badziewi. Tak stałem się dumnym posiadaczem komputera, wtedy nazywanego jeszcze dumniej IBM, z procesorem 386DX, 40 MHz, 2 MB RAMu, bez dysku oraz karty muzycznej, ale za to z kolorowym monitorem i 2 stacjami dysków. Powiem szczerze, że wtedy PC sporo odstawał od Amigi. Gry były tworzone w małej ilości kolorów, no i ten aliasing, rozdzielczość 320x240, piksele jak kafle łazienkowe, wyglądało to miernie. Amiga podłączona do Rubina czy innego śmiecia dawała świetną grafikę za sprawą rozmytego obrazu na TV. Na monitorze wszystko było ostre jak żyleta i powodowało mierny efekt. Zaś same gry to zazwyczaj porty z Amigi i to dość mierne. Sztandarowym przykładem jest Street Fighter 2, w którym w wersji na PC nie dało się w ogóle grać.
a amigowa wersja miała zachowany ten automatowy feel. Także grało się w Tom i Jerry, Prehistoryka, NBA, Supaplex i inne tego typu kichy. Brak twardego dysku umożliwiał odpalanie tytułów tylko z dyskietek, co dodatkowo utrudniało sprawę w znalezieniu dobrych tytułów. Choć jakiś czas później udało mi się dokupić dysk twardy o szalonej pojemności 120 MB, niewiele to pomogło. Co prawda na PC zaczęły wychodzić tytuły, których próżno było szukać na Amidze. Alone in the Dark, Eternam. Dodatkowo ciekawostka, kultowy Another World był obcięty o 2 levele w stosunku do PC-towej wersji. Tak czy tak, PC jakoś się podnosił, ale i tak dużo brakowało do super płynnej, kolorowej grafiki z Amigi. Do tego dochodziła świetna muza, a mój dziad był głuchy jak pień. Gry amigowe miały dodatkowo coś, czego dzisiejszym tytułom brakuje. Bardzo wysoki gameplay i ogólna radość z obcowania z tytułem. Nieważne, czy to było Bonanza Bros. Czy Super Frog. Gameplay zawsze stał na wysokim poziomie i sprawiał, że japa bujała się do pasa. Na PC było różnie. Pojawiały się tytuły, które były fajne, ale nie na tyle fajne, żeby konkurować z Amigą. Dopiero w roku 1993 w kultowym czasopiśmie Secret Service pojawiła się recenzja pierwszej gry na CD Mad Dog McCree. Płyta CD miała wtedy szaloną pojemność 650 MB, co odpowiadało prawie 900 dyskietkom Amigi. Można było upchać naprawdę sporo rzeczy na takiej pojemności. Wtedy, z tego co pamiętam, największą grą dyskietkową na PC był Lost Files of Sherlock Holmes, zajmujący bagatela 28 MB, a tu nagle mamy parę razy więcej miejsca, aż głowa puchła od ilości megabajtów. Era CD zaczynała nabierać tempa. W kolejnych Secret Serwisach coraz to nowe tytuły pojawiały się na rynku, zawierające masę scenek z aktorami i filmików. Wtedy mówiło się filmików, dzisiaj to są cutscenki. Musicie wiedzieć, że wtedy intro i filmiki były jedną z ważniejszych części gry. Amiga posiadała sporo takich króciutkich, świetnie wykonanych intr, między innymi Premiere, Super Frog, Pushover, Sleepwalker, Dragon Slayer czy Space Ace, gry, które były jednymi wielkimi filmikami. Moi koledzy amigowcy zaczęli dostrzegać potencjał PC wraz z CD, choć na Amigę wychodziły nadal świetne tytuły. PC wchodził do gry z przytupem i wtedy w roku 1993 wraz z zakupem mojego pierwszego CD-ROMu Mitsumi podwójnej prędkości z wewnętrznym kontrolerem na slocie ISA zakupiłem grę Mad Dog McCree 2 The Last Gold, który wygrał w wyborze z Rebel Assault. Mad Dog stanowił wejście w inną epokę grania. Cała gra to strzelanka na szynach w konwencji westernu. Gra była po prostu interaktywnym filmem. Co z tego, że początek gry był źle skompresowany i piksele były większe niż w pamiętnym demie Bruce Lee na C64. Co z tego, że gra była na raz? No właściwie na 3 razy, ponieważ były 3 ścieżki ukończenia. Oryginalna gra automatowa była podpięta do 50-calowego telewizora wraz z 2 pistoletami w obleśnym pomarańczowym kolorze. Udało mi się nawet kiedyś zagrać w oryginał, choć już nie pamiętam nawet gdzie. Jako że miałem jeden z pierwszych czytnik CD, Mad Dog sprawił, że do mojego domu sunęły pielgrzymki znajomych i nieznajomych, żeby zobaczyć te cuda i dziwy na komputerze i liznąć trochę rozrywki. Amiga umierała i nic nie mogło tego powstrzymać. Nieśmiało zaczęły się na polskim rynku pojawiać pierwsze konsole i w sumie wszyscy moi koledzy przesiedli się na PC. I tak dokonał się żywot świetnego komputera, jakim była Amiga, jak i zakończyła się moja prywatna, wielkie słowo, wojna pomiędzy mną a kolegami amigowcami. Mad Dog McCree 2 pozostanie w mojej pamięci jako tytuł bardzo ważny i nowatorski. Oczywiście późniejsze tytuły przewyższały tą grę wielokrotnie, o paręnaście, parędziesiąt albo i paręset długości. Jednakże jest to już historia na zupełnie inny odcinek. Dziękuję za uwagę, cześć. Wciąż tu, myśleliście, że odszedłem, wciąż tu jestem z kolejnym wersem, z kolejnym sercem znajduję swoje miejsce. Właśnie tu jest sens, pośród tych przyjaciół paru, wciąż tu.